Witamy Was z Albanii, znów z Albanii, tym razem z Durrës. Takiego filmu na naszym kanale brakowało, bo choć zwiedziliśmy Albanię wzdłuż i wszerz, bywaliśmy w jej różnych zakątkach od północy do południa, to do tej pory Durrës omijaliśmy szerokim łukiem. Na początku pomyśleliśmy, że przyjedziemy tu po to, żebyście Wy nie musieli. No, God! Ale w końcu jest to drugie co do wielkości miasto Albanii, najpopularniejszy kurort w całej Albanii. Pensjonat Bekas. Ulubione miejsce wycieczek większości Polaków, którzy odwiedzają Albanię. No i miasto, którego historia sięga 3000 lat. Więc czy aby na pewno nie ma tutaj nic więcej do roboty, jak tylko wylegiwanie się na plażach i korzystanie z nadmorskich barów? Sprawdzimy to. Zostańcie z nami. Co można robić w Durrës? Centralnym punktem miasta jest Plac Wolności. Po prawej stronie mamy ratusz, są fontanny, ale tak naprawdę czymś, co wybija się tutaj w okolicy tego placu, jest nowy meczet, który widzicie za mną. Jest to meczet, który został wybudowany w 1938 roku, ale w latach 60. za czasów komunizmu i panowania Envera Hodży został on zamieniony na Pałac Kultury. To była bardzo powszechna praktyka. W tamtych czasach nie było Boga. Bogiem była partia, a religią był komunizm. I właśnie tego typu obiekty, jak meczety, cerkwie, kościoły, były zamieniane na stadiony, pałace kultury, jakieś sale kinowe. Ten meczet został pozbawiony minaretu. Dopiero potem w latach 90. i 2000 został odbudowany i jest jednym z największych meczetów tutaj w okolicy. Durrës to jest dla mnie śmieszne miasto. Chyba nigdzie w całej Albanii nie ma tylu paszkwili architektonicznych, co tutaj. Naprawdę ja mam wrażenie, że architekt płakał, jak projektował na każdym kroku. No też swoją drogą po obaleniu komuny tutaj też powstawały budynki na potęgę, jak grzyby po deszczu. I w zasadzie była to samowolka budowlana, więc co kto sobie wymyślił, to sobie postawił. U siebie. Rób jak u siebie. Ale pośród tych śmiesznych budynków można znaleźć takie perełki jak ta, którą widzicie za mną, czyli teatr, amfiteatr rzymski. I wyobraźcie sobie, że ponad 1800 lat temu to tutaj odbywały się przedstawienia teatralne i walki gladiatorów. Teatr został praktycznie zasypany, nabudowane na tym zostały zabudowania i średniowieczne, i potem współczesne, i został on odkryty dopiero w latach 60. XX wieku. Jak widać, robota pali im się w rękach, więc niczym to odrestaurują, to pewnie minie jeszcze trochę czasu. Ale myślę sobie, że jeśli chodzi o Durrës, to jest to swego rodzaju perełka. Jak będziecie zwiedzać wewnątrz ten amfiteatr, to możecie zobaczyć też ślady takich bizantyjskich mozaik, które są też takim dowodem na przejście właśnie z tych starożytnych wierzeń na wierzenia chrześcijańskie. And a lot of Polish people choose Durrës. Antyczne miasto Durrës nazywało się Dyrrachium, a za mną widzicie pozostałości po bizantyjskim forum, które datuje się na VI wiek naszej ery. W przepięknym otoczeniu nowoczesnych budynków miasta Durrës. Przez ponad 100 lat w Durrës panowali także Wenecjanie. I jak do tego doszło? Jak do tego doszło, nie wiem. W XIV wieku port w Durrës był jednym z najważniejszych portów nad Adriatykiem. Po upadku panowania Serbów mieszkańcy Durrës oddali się pod opiekę Republiki Weneckiej, żeby uchronić się przed ekspansją Turków osmańskich. I Turcy osmańscy zdobyli dopiero ten port w 1501 roku. Wenecjanie przebudowali miasto. Było tutaj więcej budowli z ich czasu. Niestety liczne trzęsienia ziemi i wojny praktycznie zupełnie je zniszczyły. Jedynym świadectwem czasów, kiedy w porcie powiewała flaga z lwem świętego Marka, jest ta właśnie wieża, którą widzicie za mną, wieża wenecka z XV wieku, która została zbudowana tutaj na ruinach twierdzy bizantyjskiej. Jeśli chodzi o inne ślady Wenecjan, to w Albanii możecie zobaczyć je także chociażby w zamku w Lerze czy w Szkodrze, ale o tym opowiadaliśmy Wam już w innych filmach.
Na wzgórzu nad Durrës znajduje się letnia willa, letnia rezydencja króla Zogu, jedynego króla Albanii i muszę wam powiedzieć, że z tej perspektywy nawet Durrës wydaje się ładnym miastem. Naprawdę są świetne widoki, dlatego polecam wam, żeby tutaj przyjść. Jeżeli chodzi o zwiedzanie samej willi, no to są kompletne ruiny. Nawet powiem szczerze, dziwię się, jak można było doprowadzić ją do takiego stanu. Na ten moment można wejść do środka i myślę, że to będzie coś dla fanów urbexu, bo widać faktycznie pozostałości dawnej świetności tego miejsca. Jest trochę marmurów, natomiast sufity, parkiety są kompletnie zniszczone, brakuje szyb, brakuje okien. No, wygląda to słabo. Ale przy tej okazji myślę, że warto wam powiedzieć przynajmniej parę słów o królu Zogu I i w zasadzie jedynym królu Albanii, bo jest to postać niezwykła. Pochodził on z takiego bogatego rodu klanowego i na początku został premierem Albanii, potem prezydentem, a w końcu w 1928 roku ogłosił się królem Albanii, ale nie porządził za długo, bo zaledwie do 1939 roku próbował uniezależnić Albanię od wpływów włoskich, natomiast kiedy rozpoczęła się wojna, wkroczyły tutaj wojska Mussoliniego i król Zogu emigrował. Trochę czasu spędził w Grecji, trochę w Wielkiej Brytanii, ostatecznie zmarł we Francji i jego ciało czy prochy, nie wiem dokładnie, zostały sprowadzone do Tirany i pochowane z należytymi honorami, bo zdecydowanie dla Albańczyków był on taką postacią niezwykłą. Taką ciekawostką jest to, że przysięgał on zarówno na Koran, jak i na Biblię, bo podkreślał, że jest królem wszystkich Albańczyków i podkreślał także równość wszystkich obywateli, niezależnie od wyznawanej religii, czyli jak możecie się domyślić, te tradycje tolerancji religijnej są naprawdę bardzo, bardzo mocno w Albanii zakorzenione. Kolejną ciekawostką jest to, że królowa, czyli żona króla Ahmeda Zogu, była Węgierką. Pomimo tego, że nie była Albanką, to i tak Albańczycy traktują ją także z dużym szacunkiem, bo ona zawsze była za Albańczykami i nigdy tej albańskości i albańskich wpływów się nie wyrzekła, nawet wtedy, kiedy spędziła resztę swojego życia na emigracji. A jeśli chodzi o wstęp, to kosztuje on 3 euro. Czy warto? Myślę, że tak, chociażby dla widoków, które tutaj są. Trochę gorszy widok, ale za to za darmo, jest z balkonu Durrës. Znajdziecie to bez problemu na mapie, ale oczywiście wszelkie lokalizacje z tego filmu będą też u nas na blogu, a link macie w opisie pod filmem. Warto wspomnieć jeszcze o kolejnym budynku sakralnym, bardzo blisko portu, a mianowicie o cerkwi świętego Pawła Apostoła i Astiusza. Budynek jest naprawdę okazały i imponujący. Święty Paweł Apostoł podobno był pierwszym apostołem, który głosił Słowo Boże wśród Ilyrów, natomiast Astiusz był pierwszym męczennikiem właśnie tutaj na tych terenach Durrës. I budynek jest naprawdę bardzo ładny, bardzo okazały, ale jest on współczesny, bo cerkiew została wybudowana w 2009 roku. Durrës przygotowało nas korkami i dość drogimi parkingami, no bo parkowanie jest albo za darmo, albo za 300 leków za godzinę, czyli wiecie, no ceny bym powiedziała drożej niż w Warszawie. Natomiast żeby nie było, że ciągle narzekam na to Durrës, to ma ono swoje niewątpliwe plusy i zalety. Mianowicie przede wszystkim to, że jest 30 minut od lotniska, więc biorąc pod uwagę krótki lot, na przykład z południa Polski, to 1,5 godziny lotu, pół godziny z lotniska, weźmy pod uwagę odprawy i dojazd na lotnisko, no to może się okazać, że dla osób z południa będzie szybciej dostać się właśnie tutaj, niż pojechać na przykład na nasz Bałtyk. A jak widzicie, temperatury w październiku są bardzo, bardzo przyjemne. Jesteśmy w Durrës, przejechaliśmy ze Starego Miasta do części już kurortowej, ale tej starszej, bliżej Starego Miasta. I idziemy na obiad do sklepu rybnego. Kiedyś pokazywaliśmy wam taki w Sarandzie, to możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Czyli macie sklep rybny, w którym macie owoce morza, rybki i tak dalej. I oczywiście na miejscu mogą wam zrobić z tego jedzonko. Jaką chcecie, wybierzecie rybkę, czy ile chcecie krewetek, czy chcecie kalmary, cokolwiek innego. I do tego jeszcze dochodzą, że może być zupa, makaron, risotto, jakieś różne takie dania. No my wzięliśmy taki elegancki linguini z owocami morza, których jest bardzo dużo. Wygląda to naprawdę bardzo apetycznie i jest bardzo fajne cenowo. Co oczywiście jest takim troszkę fast foodem. No. I to jest to. Po prostu owoce morza, smak morza, makaron. 600 lek, takie danie. I zdrowo się tym poje. Super.
Restauracja. Sklep nazywa się Braccia i oczywiście link do tego miejsca, jak zawsze, na blogu i w opisie. Jeśli chodzi o pieski, to w takich miastach jak Duresz czy Vlora, to mają się całkiem nieźle, dlatego, bo dokarmiają ich i turyści, i ludzie z restauracji. Na przykład ten gagatek towarzyszył nam przez cały obiad, a jak zostało trochę makaronu z krewetkami, to nie był zainteresowany. Może saszetę jeszcze go opędzlował, a słuchawka ma też już tak nie bardzo. Natomiast te pieski takie, które są między wioskami, w górach, no to są naprawdę straszne bidy. I tak przy ulicy, no to warto byłoby je dokarmić, nie? A ten tylko głaski tylko. Historia, port i gwar miasta. A zaledwie kilka kilometrów dalej znajdziemy Golem, młodszego brata Durres. To czysta wakacyjna energia. Długie plaże, beach bary i leniwe poranki przy kawie z widokiem na morze. Wystarczy kilkanaście minut drogi, żeby przenieść się z miejskiego rytmu prosto w klimat letniego kurortu. W sezonie może nie zobaczycie aż tak dużej różnicy, ale poza nim od razu widać, że Golem jest zdecydowanie spokojniejsze. Z lotu ptaka widać długie, piaszczyste plaże, hotele wśród sosnowych drzew. O ile Durres żyje cały rok, to w Golem życie zwalnia tempo. Zamiast miejskiego ruchu słychać szum fal, a leżaki przejmują lokalne pieski, które wygrzewają się w słońcu zamiast turystów. Znaleźliśmy fajny lokal dla lokalsów na samym końcu Duresz. Nie Duresz, Golem. Wioska jest gdzieś tam tą stronę, kończy się asfalt, zostaje shooter, trzeba troszkę shooterkiem dojechać. Z zewnątrz lokal wygląda jak nic stąd nie wracaj, no w sumie w środku też, ale nie przyszliśmy tutaj oglądać, tylko jeść. Peszk i freskit Ksenii. Specjalizują się w rybach i owocach, można do wyboru tutaj mamy. Taki talerz jak ma Kasia, czyli ryby, to jest chyba labrax, o ile dobrze zrozumiałem. Mamy też krewetki i to taka skromna porcja, albo jeszcze są kalmary. Do tego oczywiście ziemniaki, salatę mix. No i to, co uwielbiam tutaj w ziemniakach, to są cięte, świeże ziemniaki na gorącym tłuszczu z rozmarynem i jak ktoś nie lubi soli, no to sorry, ale bardzo mocno solą te frytki. One są pyszne. Lekko chrupiąca skórka, ten środek taki mięciutki. Nie chodzi o to, żeby zrobić live'a z tego jedzenia. Wygląda to wybornie. Za chwilę też dowiemy się jak cenowo, bo tak na razie wszystko tylko jest na gębę. Więc póki nam to może nie wystygło, zjemy i za chwilę się dowiemy, ile to kosztuje. Oczywiście wam zdradzę. Jedzonko było przepyszne. Rewelacja. No, krewetki po prostu wymiotły. Ryba Kasi super. Sałatka oczywiście. No, oczywiście zostawiliśmy, bo na koniec jeszcze dostaliśmy całą górę owoców. Melona, arbuzy, jabłka, które mogliśmy sobie sami pokroić. No, rewelacja. No, to jest typowa albańska kuchnia, typowe albańskie porcje, nie do przejedzenia. Cena 35 euro za całość, już po przeliczeniu z leków i kursu aktualnego. Czy my chcemy zdradzić to miejsce, żeby było zadeptane przez turystów? Nie wiem, no naprawdę jest świetne, jest tak prymitywne i tak fajne w swojej tej takiej prostocie, że aż szkoda, żebyśmy to zadeptali. No, ale mimo wszystko liczę na was, że jesteście rozsądni, będziecie grzeczni, ładnie zjecie, zapłacicie. No i każdy będzie mógł skorzystać z tego fajnego miejsca. Powiedzcie o toaletach. Nie. Nie powiem o toaletach, bo toaleta to jest dziura w ziemi. To właśnie powiedz. Nie powiem o tym, że to jest dziura w ziemi. Lasa. Wybrnął pan jak poeta. Ale powiedz, muszą być przygotowani. Za Durres i za Golem jest miejscowość Kavaje. To, za co ja ją lubię, to za to, że ma taki bardziej lokalny klimat, nie taki turystyczny, więc jak będziecie się przechadzać po takim ryneczku czy po promenadzie, no to jest dużo kawiarni, w tych kawiarniach siedzą lokalsi, panowie sobie piją kaweczkę, palą papieroski, rozmawiają i jest no właśnie tak mniej turystycznie, tylko bardziej lokalnie, a ja osobiście wolę takie klimaty. I jest też tutaj targ w bocznych ulicach, gdzie możecie zaopatrzyć się w różne lokalne dobroci. A jeśli chodzi o zwiedzanie tego miejsca, no to jest muzeum etnograficzne, jest meczet, jest wieża zegarowa, tak jak powiedziałam, całkiem przyjemny deptak, ale najlepsze dopiero przed nami. Jak na pobyt w Golem czy Duresz wybieramy restaurację poleconą nam przez Nikolasa, czego od wypożyczalni. Przejechaliśmy do Kavale, do restauracji Fiore, która jest najstarszą restauracją w tej miejscowości Kavaje, a drugą co do starości, jeżeli chodzi o ten cały okolice, łącznie z Golem i Duresz,
To ma drugie miejsce, od 96 roku działa, to jest to kuchnia włoska. Po 10 dniach w Albanii i jedzenia tradycyjnej albańskiej kuchni naszła nas na to, żeby zjeść faktycznie coś innego, włoskiego, więc ja mam pizzkę Diavole. Kasia ma zupę, która jest z owoców morza. Mamy tutaj omułki, mamy langustynkę, no i sosik pomidorowy. Zupa jest bardzo taka rybna. Najbardziej się omułki przebijają w smaku. Super. Naprawdę to będzie pyszne. I od razu zrobimy też pizzki, ciasto, no ewidentnie napolitańskie. Spoko żerek, jest pikantna, tak jak powinna być. Spoko, ceny przyzwoite. Choć jak na albańskie warunki najtaniej nie jest. Zupa 700 lek, a pizzka 8. Więc nieźle, ale w Albanii można zjeść dużo danie. Mamy jeszcze drugie danie dla Kasi. A co to jest? To są, moi drodzy, krewetki, które są zapieczone z mozzarellą, sosie pomidorowym i oliwie z oliwek. Właściwie oliwie, no każda oliwa jest z oliwek, więc masło maślane. Czosnyczek też jest. Oj tak. O, jak to pięknie pachnie. To jest gorące jak cholera. Oj, pyszne Kasia, pyszny, świetny wybór. Jest dla mnie za gorąco, żeby spróbować tą krewetkę, ale sosik jest wyborny. Faktycznie taki bardzo oliwowy, pomidorowy, ziółka. No, taki włoski sznyt owoców morza, także no fajnie. Restauracja naprawdę dobra. No, spróbowaliśmy 3 potraw, wszystko było w porządku, cenowo nie najgorzej. Tak jak Wam powiedziałam, najlepsze w Kavaje zostawiamy na koniec, a mianowicie trafiamy do małej winiarni, chociaż w sumie może nie aż tak bardzo małej, 22 hektary, która produkuje wino tylko i wyłącznie ze swoich winogron. Mają małą winnicę i produkują wino już od ponad 20 lat, bo tradycja winiarstwa w Albanii nie jest znowu aż tak stara. Natomiast to jest mała, rodzinna winiarnia. Właściciele, 3 bracia, pojechali do Toskanii, gdzie uczyli się winiarstwa i wiedząc, że mają fantastyczne tereny do uprawy winogron, spróbowali przenieść te tradycje właśnie tutaj do Albanii. Więc jeśli będziecie chcieli umówić się na degustację, to zapewniam Was, że to jest świetne miejsce. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że my lubimy takie lokalne smaczki, czyli nie kupiliśmy wycieczki na Get Your Guide do jakiejś dużej winiarni, bo można tak zrobić, są tego typu wycieczki, ale właśnie wolimy odkrywać takie małe miejsca i tutaj możecie się umówić na degustację pod warunkiem, że ktoś będzie miał czas Was oprowadzić, dlatego, bo właściciele winiarni robią tutaj wszystko. Uprawiają wino rośle, robią wino, zajmują się restauracją, która powstała 2-3 lata temu, ale jest naprawdę bardzo fajna, elegancka, możecie tutaj też dobrze zjeść. No i jeśli wbijecie się w odpowiedni czas, to będziecie mieli też okazję nie tylko podegustować wina, no bo to oczywiście można zrobić zawsze w restauracji, ale także usłyszeć opowieść o tym, jak to wino powstaje i jakie to są szczepy. Pewnych szczepów możecie próbować na całym świecie, no ale będąc w Albanii, no to oczywiście warto próbować te szczepy, które są tutaj lokalne. No i mamy teraz taki szczep Szeszezi, to jest wino, które jest właśnie z centralnej Albanii, właśnie z tych okolicznych wzgórz. I to wino leżakuje w drewnianych beczkach przez 3 lata. I potem mamy takie bardzo fajne czerwone wino. Ja nie przepadam za czerwonym winem osobiście, wolę białe. Natomiast to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Tutaj właściciele, tak jak powiedziałam, uczyli się w Toskanii, więc wino ma 15%. W Toskanii te wina często są mocne. Natomiast to jest naprawdę fajne, jak na czerwone wino do mięska, idealne. Jeszcze wino, które chciałabym Wam jakoś szczególnie zarekomendować z tej winnicy, dlatego, bo stało się moim ulubionym i możecie je wypić nie tylko tutaj w winnicy, ale jak będziecie w różnych restauracjach, w Dures czy w Golem, to też mają to wino. To jest wino, które jest miksem 3 różnych szczepów. Szeszebart, czyli to jest winogrono stąd, szczep stąd i jest pomieszany z 2 innymi, z Trebbiano i z Chardonnay.
Taki miksik mamy tutaj i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne winko, więc tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o tą winnicę, moje ulubione. Tutaj naprawdę czuć tą rodzinną pasję. Już 2 pokolenia winiarzy pracuje w tej winiarni i w zasadzie wszyscy, którzy pracują zarówno w winnicy, jak i w restauracji, to jest rodzina i przyjaciele. W sumie 14 osób, 3 braci, którzy założyli winnicę, ich synowie, rodziny, żony, więc no, myślę, że warto wspierać właśnie takie biznesy i przyjeżdżać właśnie w gościnę do Albańczyków, a nie do korporacji na pobyty all inclusive. No ale to już generalnie wiecie z naszych filmów, że my wolimy właśnie takie lokalne klimaty jak tutaj. Cantina Belba, oczywiście wszystkie namiary będziecie mieli u nas na blogu w opisie filmu. Będzie link do mapki Google, gdzie będziecie mieli zaznaczoną lokalizację, no i numer na WhatsAppie, w jaki sposób najlepiej umówić się na degustację, bo jeśli będziecie chcieli przyjść po prostu na kolację czy na obiad, no to restauracja jest otwarta i czeka tutaj na Was. Jeśli myślicie, że nad Adriatykiem w Albanii nie ma zbyt ładnych plaż, no to muszę Wam powiedzieć, że jesteście w błędzie. To jest jedna z najpiękniejszych plaż nad Adriatykiem, jakie widzieliśmy, plaża San Pietro. To jest mniej więcej godzinę drogi od Durrës w miejscowości Fusze Drac. Bazy noclegowej nie ma tutaj za dużej. To prawda, że jest trochę resortów, jest trochę willi na wynajem, ale to są raczej drogie obiekty. Natomiast plaża jest idealnie utrzymana, złoty piaseczek, jest bardzo szeroka. Oczywiście w sezonie są leżaki do wynajęcia, są łóżka i przede wszystkim jest tu cisza i spokój. Zwłaszcza teraz po sezonie można spacerować tam i z powrotem i jeszcze te lasy piniowe. No powiem Wam, to miejsce to jest absolutna bajka. Jeśli znudzi Wam się Durrës i będziecie mieli ochotę poeksplorować okolice, no to oczywiście okazji do tego jest cała masa. Pierwsza, najprostsza to skorzystanie z jednego z biur podróży, których jest w Durrës i w Golem potąd. Chyba nawet 4 polskie działają, więc oferują wycieczki nawet z polskim przewodnikiem. Natomiast jeśli wolicie zwiedzanie na własną rękę i wypożyczycie samochód, to pierwszą fajną opcją jest na przykład wycieczka na półwysep Rodon, który jest absolutnie przepiękny, niezadeptany i jest taką oazą spokoju na tym adriatyckim wybrzeżu. Kiedyś było tutaj bardzo trudno dojechać, dlatego nie pojawiało się tutaj zbyt wiele turystów. Natomiast z roku na rok oczywiście liczba odwiedzających to miejsce rośnie do tego stopnia, że już teraz przy wjeździe na sam półwysep jest szlaban i żeby tu wjechać, trzeba za wjazd zapłacić 300 leków. Dojedziecie sobie do parkingu i z parkingu będziecie mieli jakieś 20 minut spacerkiem do ruiny zamku Skanderbega, letniej twierdzy Skanderbega, czyli tego najważniejszego bohatera narodowego, który zjednoczył plemiona albańskie przeciwko Turkom i wzniecił przeciwko nim powstanie. Po jego śmierci ta twierdza została zburzona, natomiast została potem odbudowana przez Wenecjan. No i widać tutaj takie właśnie weneckie sznyty. Jeśli chodzi o dojście do twierdzy, jest ścieżka, ona jest bardzo dobrze oznaczona, ale to raczej nie jest ścieżka na klapki, więc weźcie sobie jakieś lepsze buty. I pamiętajcie, żeby nie łazić po krzakach, bo w Albanii żyją żmije nosorogie, a spotkanie z nimi mnie raczej nie należałoby do najprzyjemniejszych, bo ich jad jest jeszcze bardziej trujący niż jad naszej polskiej żmii zygzakowatej. Na półwyspie Rodon są jeszcze też bunkry. Dla odważnych można wchodzić, ja jednak tam się nie wybieram. Niestety, nawet tutaj, jak na wielu pięknych albańskich plażach, oprócz natury jest jeszcze pełno śmieci. No i tutaj mnóstwo butelek i śmieci, tego wszystko, co morze wyrzuciło na brzeg. No i cóż, no prawda jest taka, że Albańczycy nie sprzątają za bardzo. No bo nie sprzątają, ale śmiecą też turyści. Halo?
Inspektor środowiska? Oczywiście, no można się zastanawiać też, dlaczego tak jest. Prawdą jest, że czasem idąc nawet deptakiem w Durres czy w innym kurorcie, idąc kilkadziesiąt czy kilkaset metrów, po prostu brakuje koszy na śmieci. A jak ludzie widzą, że i tak jest brudno, no to myślą sobie, jedna butelka w tą czy w tą nie zrobi różnicy. Natomiast zrobi. I słuchajcie, pusta butelka waży mniej niż pełna, więc jeśli przynieśliście pełną, no to dacie radę zabrać i pustą i dbajmy o to, żeby to nie wyglądało tak, bo no, aż naprawdę przykro patrzeć na to, ile tych śmieci tutaj jest. Po drugiej stronie półwyspu Rodonit jest malutki kościółek świętego Antoniego z XV wieku, który podobno ufundowała siostra Skanderbega. Kościółek można zwiedzać zupełnie za darmo, w każdy dzień za wyjątkiem środy, więc zaplanujcie sobie wycieczkę w taki dzień, żeby to właśnie nie była środa, bo myślę, że zdecydowanie warto jest wejść do środka. Takie surowo, romańsko-gotyckie wnętrze. Jak dla mnie tego typu budynki właśnie najlepiej wyglądają w takiej surowej odsłonie jak ten. Jeśli chodzi zaś o świętego Antoniego, to już w którymś filmie Wam mówiłam, że Albańczycy są bardzo, bardzo przesądni. I dotyczy to zarówno oka proroka, jak i tych maskotek, które wywieszają nad domami, ale też jeśli chodzi o świętego Antoniego, jeśli są obchody właśnie patrona świętego Antoniego, to oni też wtedy składają różne intencje i nie ma znaczenia kompletnie, czy to jest chrześcijanin, czy muzułmanin. Na wszelki wypadek lepiej poprosić Antoniego o łaski. W połowie XIX wieku kościół został praktycznie kompletnie zniszczony przez trzęsienie ziemi. Została tylko część murów, ale zachowały się oryginalne malowidła z XV wieku i je możecie zobaczyć w tej najstarszej części kościoła, bo kościół został odbudowany. Potem w 2019 było kolejne trzęsienie ziemi, ale też został odrestaurowany i naprawdę wygląda bardzo pięknie teraz. Jest tutaj jeden bunkier, do którego weszłabym bez żadnych obaw. Taki, w którym zorganizowany jest bar. Ale w październiku już zamknięty na 4 spusty, wiszą tylko kłódki. Nie tym razem. Znaleźliśmy też naprawdę kilka bardzo fajnych okazów muszelek, ale przy tej okazji może Wam powiem coś, co być może część z Was wie, część nie. Z Albanii, zresztą z każdego innego kraju też nie można wywozić muszelek. Nie powinniśmy zbierać muszelek na plaży. Jeśli widzicie jakieś fajne, to podziwiamy i wrzucamy je z powrotem do morza. I wiem, że pewnie część z Was powie, a mi się udało przewieźć w bagażu rejestrowanym, ale skutki zbierania muszelek dla takiej różnorodności gatunkowej, dla bioróżnorodności, dla ekosystemu są naprawdę fatalne. Jeśli każdy turysta weźmie jedną muszelkę, a niektórzy wezmą więcej, to uwierzcie mi, będzie bardzo, bardzo źle. Poczytajcie sobie o tym w internecie, ja Wam nie będę tutaj robić na ten temat wykładów. I nie powinniśmy także kupować żadnych pamiątek, które są z naturalnych muszli, no bo jeśli my nie będziemy ich kupować, to ludzie przestaną je wytwarzać i sprzedawać. Pamiętajcie, że to, co jest z morza, ma wrócić do morza, a my powinniśmy po prostu zbierać śmieci i wyrzucać je do kosza. No, bunkier z widokiem. Będąc na półwyspie Rodonit, można też się posilić w całkiem zacnej knajpeczce, która znajduje się przy drodze, jedynej drodze, która prowadzi na koniec tego półwyspu. W sumie to nawet nie wiem, jak się nazywa. To restauracja Pesci, Freshli, coś tam. Mniejsza z tym. Taka niebieska budka. Bardzo dobre opinie na Google i bardzo dużo ludzi tutaj się stołuje, więc zdecydowaliśmy się też wziąć. No i co, no takie tradycyjne albańskie jedzenie. Mała sałatka, salata mix, no z pół kilo tutaj spokojnie tego jest. Małe cacyki, mały talerz ryb, mały serek. A no więc myślę, że pojemy tak zacnie. Bardzo fajne ceny. Mam tutaj cennik pod ręką, więc te rybki kosztują 900 leków. Sałatka 350, serki 300, cacyki 200, woda 100, taniej niż w sklepie. No co, wygląda to fajnie, jemy, także... Zaledwie 15 minut drogi od Tirany albo godzinę drogi od Durres znajdziecie zamek Petrela. Jest to dość szczególne miejsce i miejsce z bogatą historią, bo zamek został zbudowany na 400-metrowej skale już w XI wieku, za czasów panowania tutaj Bizancjum i cesarza Justyniana i odegrał znaczącą rolę, jeśli chodzi o starcie z Normanami, którzy próbowali zdobyć te tereny. Natomiast zamek jest o tyle ważny, że w czasie powstania Skanderbega on był drugą twierdzą Pokrói, drugą najważniejszą twierdzą Pokrói
i obroną tego zamku dowodziła mamica, która była siostrą Skanderbega, bohatera narodowego. To tutaj też odbyło się wesele siostry Skanderbega. Jak widzieliście może grę o Tron i masakrę, która miała tam miejsce na jednym z wesel, to można powiedzieć, że tutaj było podobnie. Dwóch możnych, Lek Dukagini i Lek Zacharia, pokłócili się na tym weselu o kobietę, a bójka przerodziła się w ostrą jatkę i konflikt na lata. Jeśli chodzi też o Leka Dukaginiego, to jeśli ktoś z Was interesuje się trochę Albanią i historią Albanii, no to możecie go kojarzyć z północą i z kanunem. Tak, to jest dokładnie ten sam Lek Dukagini, którego kanun jest taki najbardziej popularny. Oczywiście to nie jest tak, że on ten kanun wymyślił czy spisał, a jedynie spopularyzował, no bo kanun to było prawo zwyczajowe, które było przekazywane po prostu z ust do ust. Na zamku znajduje się restauracja, więc wstęp tutaj jest zupełnie bezpłatny, ale kawka, czy herbata, czy coś do picia zimnego, czy coś do zjedzenia z takim widokiem, jak tutaj macie, warte jest nie jednego euro. Naprawdę są fantastyczne widoki na okoliczne góry i na Tiranę, więc warto sobie zrobić mały spacerek i wspiąć się na tą wzgórze. Wycieczka do samego zamku to pewnie trochę za mało jak na cały dzień, więc warto pojechać dalej do wioski Pelumbas, by zobaczyć jaskinię, która tutaj została odkryta całkiem niedawno. Jaskinia czarna jaskinia, ma 360 metrów długości i żeby ją zobaczyć, no to trzeba przejść takim, bym powiedziała, górskim troszeczkę szlakiem. To nie jest trudny szlak, ale droga zajmuje około 45-50 minut. Sama jaskinia i jej eksploracja to naprawdę niezła przygoda, dlatego, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w takich miejscach jaskinie są oświetlone, są ścieżki wytyczone. Trzeba uważać, żeby właśnie nie zbaczać z tych ścieżek, żeby nic Wam się nie stało. A zwiedzanie tej jaskini jest zorganizowane po albańsku, o ile w ogóle można tutaj mówić o zorganizowaniu. Czyli na początku trasy w wiosce dostajecie informację, że jaskinia jest w tamtym kierunku. Możecie wypożyczyć sobie latareczki za 400 leków i tutaj naprawdę weźcie te latarki, bo w środku jest absolutnie ciemno, albo najlepiej przywieźć sobie z Polski czołówkę, bo najlepiej będzie Wam się zwiedzać tę jaskinię z czołówkami. No i tyle. Resztę robicie wszystko na własną rękę, więc no jest taki dreszczyk emocji, dreszczyk adrenaliny i bardzo ważna rzecz, weźcie sobie dobre buty. W środku jest ślisko, zalega błoto, a jeśli chodzi o trasę, no to jest taki sznurek położony, który w niektórych miejscach jest, w niektórych nie i tak naprawdę to jest Albanian style. Ale ja uważam, że to jest świetna przygoda i warto. Jeśli chodzi o temperaturę w środku, nie jest jakoś bardzo zimno, no ale jak to w jaskini, warto sobie wziąć jakąś bluzę. My jesteśmy tutaj w październiku, w połowie października już w zasadzie i mamy super ciepło na zewnątrz, mamy krótkie rękawki, krótkie spodenki. Wzięłam sobie bluzę do jaskini, ale nawet jej nie używam, natomiast jeśli będziecie tutaj na przykład w sierpniu, no to pamiętajcie jeszcze o tym, żeby koniecznie zaopatrzyć się w wodę na drogę, bo po drodze nie kupicie nic. W wiosce Pelumbas są 2 restauracje, więc z głodu nie umrzecie, a mieliśmy w planach jeszcze jeden punkt, ale niestety Michała obtarł but, więc z dalszego trekkingu nici, może następnym razem, a kolejny nocleg mamy w miejscowości Elbasan i postanowiliśmy pojechać nie tą szybką drogą autostradową tunelem, a przez góry i to jest taka droga jak przełęcz Logara, tylko bez morza, ale widoki są przepiękne, jest asfalt, jest trochę zakrętów, i naprawdę jest co podziwiać. Po pysznym śniadanku zjedzonym w ogrodzie u Fatimy, w ogóle super miejsce, bardzo skromne, ale w dobrej cenie i nadrabia naprawdę ogromną falą gościnności i życzliwości gospodyni tego miejsca. Będziecie mieli oczywiście link na naszej mapce. Tak jak powiedziałam, warunki skromne, ale jeśli chcecie doświadczyć takiej życzliwości,
no to naprawdę Fatima zaleje Was miłością. Więc po tym śniadanku przepysznym dostaliśmy jeszcze owoce na drogę i jedziemy do kanionu Holta. Droga od Elbasan do kanionu Holta wiedzie pięknymi, malowniczymi terenami. Po prawej stronie mamy jezioro, które na ten moment nie ma jakiejś wielkiej infrastruktury turystycznej, ale krajobrazy są malownicze i zapora wygląda na dość nowo. Podobno tego kanionu nie da się przejść suchą stopą, ale teraz, biorąc pod uwagę to, jakie susze są wszędzie, no to zobaczymy. Faktycznie suchą stopą się wejść nie da. No, rzeźka, bym powiedziała rzeźka. Wejście do tego kanionu to nie tylko mokra stopa, ale i mokra dupa, bo w tym momencie jest już na tyle głęboko, te gacie poszły na ziemię, no i w same majtopy, ale chyba warto, bo kurde, wygląda to nieziemsko. Środek dnia, z południe, dokładnie, 12:08. A tutaj jest ciemno jak niemal w dupie. Tak wąski jest ten kanion i jest tak wysokie skały, że prawie światło tu nie dochodzi. Jest i źródło tego zgniłego jaja. Jakieś tutaj takie siarczane źródełko. Źródło gdzieś tutaj w takiej rozpadlinie. Wow. Miejsce jest absolutnie przecudowne. To jest jeden z najpiękniejszych cudów natury, jakie ma Albania. Dzikie jeszcze. Myślę, że to kwestia czasu. Pewnie minie trochę lat i pojawią się tutaj takie ścieżki, jak chociażby w Słowenii, w różnych kanionach, czy w Hiszpanii. Ale póki co jest dziko. To, co musicie koniecznie ze sobą zabrać, no to oczywiście buty do wody, stroje kąpielowe, spodenki do pływania, bo są takie przejścia, gdzie po prostu musicie się zanurzyć i nie ma innej opcji, żeby przejść. Ręcznik, no i dobry humor. No powiem Wam, trochę mi wypizgało, ale jest połowa października, więc nie ma się co dziwić. I tak uważam, że mam naprawdę świetną pogodę. I co jeszcze musicie wiedzieć o tym kanionie, to nie jest atrakcja całoroczna. Najlepiej zwiedza się ten kanion sierpień, wrzesień, wtedy kiedy jest po prostu mało wody, natomiast kiedy byście przyjechali tutaj na przykład wczesną wiosną, to on jest nie do przejścia. Nurt wody jest dość silny, są roztopy, spływa wszystko z gór i naprawdę może być niebezpiecznie, więc nie ma co ryzykować, nie ma co chojrakować. Natomiast w październiku już często zaczynają się znowu deszcze i wtedy też ten poziom wody się podnosi. Chociaż powiem Wam, że połowa października i było tutaj naprawdę sporo ludzi, więc wyobrażam sobie, że w sierpniu mogą być tłumy, bo no, my na całej trasie tak w sumie minęliśmy, myślę, że z 20 osób, z czego jedna to była taka zorganizowana wycieczka 10 osób, a cała reszta, no to no, może 20 parę nawet osób było, więc jak na październik myślę, że całkiem sporo. Kolejne miejsce, które warto odwiedzić, jeśli będziecie w Durrës, bo to jest zaledwie godzina drogi, to Park Divjaka Karavasta. Myślę sobie, że to jest jedno z takich najbardziej dzikich miejsc na wybrzeżu Albanii. Jest tu park narodowy, więc za prędko tu się nic nie wybuduje, na szczęście, ale już w takiej niewielkiej odległości od morza są i hotele, i bary, i restauracje. I wśród nich jedna restauracja, która po prostu rozwala system. Zawsze, kiedy jesteśmy w Albanii, przyjeżdżamy do Alego. Restauracja Ali Kali to miejsce ukryte dość, bo w sumie jak będziecie jechać wzdłuż drogi, to nawet nie ma żadnego baneru. Głównie przyjeżdżają tutaj miejscowi. Turystów nie ma za dużo, a muszę Wam powiedzieć, że to jest miejsce, które po prostu, jeśli chodzi o gościnność, o taką życzliwość i o świetne jedzenie, to naprawdę jest w naszej topce, jeśli chodzi o wszystkie miejsca, jakie odwiedziliśmy w Albanii. W sezonie właściciel restauracji, pan Ali, podaje jedzenie na koniu.
Dokładnie tak, na koniu, to nie jest żadna ściema, to faktycznie się dzieje. Natomiast w sezonie zimowym zagrzejecie się tutaj przy kominku i zjecie tak samo dobrze. Zdecydowana topka. Siemaneczku, 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 hejka, hejka, hejka. Divjaka Karawasta to raj dla ornitologicznych frików. Tutaj poobserwujecie przeróżne gatunki ptaków, no ale tak jak już mówiłam wcześniej, to jest takie ostatnie dzikie wybrzeże Albanii i miejmy nadzieję, że naprawdę długo, długo takim pozostanie. Co jeszcze? Możecie sobie wypożyczyć łódeczkę, pospacerować takimi szlakami, które tutaj są wyznaczone z takimi drewnianymi podestami nad laguną. Przede wszystkim można tutaj naprawdę odpocząć w ciszy, zjeść pyszną rybkę w jednej z restauracji. Jedynie o czym musicie pamiętać, to koniecznie weźcie coś na komary, bo te tutaj są wyjątkowo upierdliwe. Cześć, Bobru, cześć, Bobru, jak się spało? Punkt, od którego można zacząć zwiedzanie Albanii lub zakończyć, bo jest bardzo blisko lotniska, to Kalaja e Prezesi. Jak to mówimy z Michałem, u prezesa, choć z naszym prezesem polskim to miejsce absolutnie nie ma nic wspólnego. Chodzi mianowicie o twierdzę w Preze. To twierdza z czasów Skanderbega, która nie była zamieszkała, a służyła głównie kontrolowaniu okolicznego terenu. Po drugiej stronie, na przeciwległych wzgórzach, mamy Kruje i twierdzę w Krui, więc cała dolina była widoczna jak na dłoni. Na dzień dzisiejszy widać stąd Tiranę, lotnisko i tak jak powiedziałam, jest bardzo blisko lotniska, więc warto się tutaj zatrzymać na posiłek w drodze z Polski na zwiedzanie Albanii lub jak będziecie już wracać. Są tutaj dwie restauracje. Pierwsza Balkoni i Prezesi. Jedzenie jest całkiem dobre, jest ok, ale mają problem z liczeniem. I druga na samym zamku Kalaja e Prezesi. No to całkiem fajna restauracja, tylko jeśli będziecie tutaj w weekend, no to raczej nie liczcie na to, że zjecie szybko. To nie jest fast food, z 45 minut trzeba poczekać. W tygodniu będzie trochę szybciej, więc nie zostawiajcie sobie tego na ostatnią chwilę. No bo w Albanii jest tak, że tutaj nikt się nie podrywa specjalnie, jak was widzi, że przyszliście. Tutaj wszystko jest powoli, powoli. To jest taki południowy styl i do tego po prostu trzeba przywyknąć. Jak widzicie, nawet będąc w Durrës, można sobie całkiem fajnie zorganizować zwiedzanie Albanii. Oczywiście to nie wszystko, co można robić w Durrës i co jest w zasięgu ręki, czy w zasięgu dosłownie kilku godzin samochodem. Co jeszcze można robić? Na pewno warto odwiedzić Kruje ze starym bazarem tureckim, ale o tym było w innym naszym filmie, więc po prostu nie będziemy się powtarzać. Zerknijcie sobie, linki oczywiście są pod filmem, w opisie. Kolejna rzecz, Laguna Patok. Super restauracje rybne, można zjeść rybkę w zasadzie na morzu, bo restauracje są umiejscowione na takich palach na morzu, więc jest fajny klimat. Kolejna rzecz, Zamek w Lerze, który też jest całkiem niedaleko i moim zdaniem jest to jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na cały Adriatyk. Naprawdę, jak dla mnie, Zamek w Lerze wymiata, a myślę sobie, że jest trochę niedoceniony przez turystów. Czy możecie sobie zrobić wycieczkę w drugą stronę, w stronę Vlory. Vlora nie jest znowu aż tak daleko, więc można popłynąć na Karaburum czy na wyspę Sazan, ale po drodze macie też świetny park archeologiczny Apolonia, więc jeśli ktoś z was interesuje się historią, to jest naprawdę super miejsce. To są takie albańskie Pompeje, większość jest nieodkryta, ale już to, co jest odkryte, naprawdę robi wrażenie. Więc tak jak powiedziałam, nawet w Durrës możecie poznawać Albanię i starajcie się to robić. Nie siedźcie tylko w hotelu, nie zdawajcie się na all inclusive, ale smakujcie, kosztujcie, poznawajcie i cieszcie się Albanią. I oczywiście, będąc w Durrës, nie zapominajcie o Tiranie, o zwiedzaniu Tirany. Pomimo tego, że nie jest to może najpiękniejsza stolica europejska, to i tak warto ją zobaczyć. No, ale o tym będzie już zupełnie inny odcinek, więc wypatrujcie go na kanale i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.